Siemandero, jesteśmy w miejscowości Izby i ruszamy na najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, czyli na górę Lackowa. Jesteśmy tutaj na takim nieoficjalnym jakimś parkingu, ale oznaczone jako parking, także no, parking wygląda tak, jak widzicie, czyli stoi się przy drodze. Musicie uważać, bo droga dojazdowa w sumie na ten parking jest z tej strony i to jest taka normalna droga dojazdowa, a nas poprowadziło tędy i to się jedzie gdzieś około 5 kilometrów przez taki las i taką bardzo nieprzyjemną drogą z takich płyt ułożonych i to czasami te płyty po prostu, tak jak tutaj widzicie, druty są na wierzchu, a tam jeszcze w lesie to no ogólnie dziury, nierówno, błoto. Jeżeli ktoś jeszcze, tym bardziej ma jakieś niskie zawieszenie w samochodzie, to unikać tej drogi. Także nie dajcie się zwieść, że tam coś krócej jest i tak dalej. Jechać na Izby tą główną drogą i nie wpieprzać się tam do lasu, bo nie warto. Można sobie coś w samochodzie uszkodzić. A zamknęłaś auto? Nie. W Polsce nie kradną, nie? Nie mam kluczyków. Ale w Polsce nie kradną, to nie trzeba zamykać. Ja muszę obejrzeć, czy ją wszystko. Czekaj, bo jeszcze mu tutaj szyba otwarto. Wysokość tej góry jest bardzo łatwa do zapamiętania, w szczególności dla tych, którzy tam sporo mieli do czynienia z policją. Ponieważ wysokość to 997. Także bardzo łatwo zapada w pamięć. No też zapadła w pamięć, choć nie mamy zbyt wiele do czynienia i nie mieliśmy w życiu z policją. Może ją bardziej niż ty, Batko, nie? Wreszcie ciekawostek, uwaga, bo rowerzysta jedzie. Wreszcie ciekawostek powiemy wam już po drodze. Doszliśmy do takiego rozwidlenia i teraz nie wiemy, gdzie iść, bo tu jest taka droga, którą szliśmy z tamtej strony i tu jest kontynuacja tej drogi. No ale według tam map, co sprawdzaliśmy, to by wypadało iść tam do góry. Chyba tam pójdziemy, bo nie ma żadnych oznaczeń. Nawet na drzewach, że jest szlak czerwony, bo tu się na Lackową z miejscowości Izby leci szlakiem czerwonym. Także no, nie ma żadnych oznaczeń. Idziemy tak, no na czuje idziemy. Zobaczymy, może coś dalej będzie. No idziemy. Jak ja już będę wiedział, to już jak będziecie oglądać ten film, to wy też będziecie wiedzieć. Kaj iść. Jednak zmieniliśmy zdanie i wróciliśmy kawałek, żeśmy uszli tamtą drogą i wróciliśmy się na tą główną drogę, bo ona prowadzi z tego, co tam rozkminiliśmy, do Przełęczy, Beskid nad Izbami, nie? I to prowadzi do granicy państwa, także spróbujemy jednak iść tędy, a tu jest taki auto i pada, że to jest jakiś przemytników, bo tu jest straszne błoto, a ono już tu musi długo stać, bo jest czyste. Nie ma umorusane od błota. Bo za dużo filmów, że się naoglądała. A jeszcze tak wam powiem odnośnie tej góry. Podejście na tą górę jest jedno z najstromszych w Polsce, poza Tatrami oczywiście. Tam jest tak zwana ściana płaczu. Także zobaczymy, czy będziemy płakać, albo nie będziemy płakać. Jednak nas nie zawiodła intuicja. Doszliśmy do granicy państwa i tutaj już jest oznaczenie szlaku czerwonego, czyli Lackowa 997. Kolmi, kamień z serca, wszystko gro, gitara. Dobrze, że my się tam nie ładowali wyżej jeszcze, nie? Strasznie źle się idzie, bo jest błoto. Moje całe buty oblepione. To powoduje, że te buty są cięższe i się gorzej idzie. Ciężej się idzie po prostu. Nie są jakby sprzyjające warunki dziś. Pogoda tego dnia na wstępie nas nie rozpieszczała, a rozmokły teren i liście skutecznie utrudniały spacer po teoretycznie bardzo łatwym szlaku. Całe szczęście, po chwili pojawiło się światełko w tunelu. O, i niebo jest. Błękit nieba nad naszymi głowami. Mgła jeszcze jest pomiędzy drzewami, ale już jest ogromna nadzieja. Za nami bardzo mglisto. A przed nami już jest błękit nieba i jednak coś dzisiaj zobaczymy. Chociaż na samej górze zbyt wiele nie zobaczymy, bo to jest zalesiony szczyt, ale po drodze są takie punkty, w których można wyłapać jakieś tam widoki. No i po 45 minutach dotarliśmy pod tak zwaną ścianę płaczu. Nie wygląda to tak tragicznie, tak źle, ale zobaczymy, no nie wiem. Nie będę się mądrzył i nie będę cwaniakował, bo
w połowie drogi mogła się faktycznie rozpłakać. Aura się zmieniła, na dole jest nadal mglisto, a tu już w wyższych partiach Góry Lackowa już jest fajnie, już jest niebo, już jest słońce i od razu się weselej zrobiło, co nas bardzo cieszy oczywiście, bo liczymy na jakieś tam widoki jeszcze po drodze. A tu jest kamień. Co oznacza? 1787, widzisz? No. A, faktycznie, bo tu... Puławski tu. Dokładnie, Puławski tu stacjonował, faktycznie. No opowiem wam jeszcze w tym filmie o tej konfederacji barskiej tak zwanej, bo właśnie tutaj konfederaci stacjonowali na czele właśnie z Puławskim. Dobra, zostawimy na chwilę konfederatów i lecimy na ścianach płaczu. No nie ma źle. Ja tam lubię takie podejścia. No i pierwszy etap za nami. Tutaj takie krótkie wypłaszczenie i tam jest jeszcze gorzej. To, co my przeszli, to było w miarę do ogarnięcia, ale widzę, że teraz jest gorzej. I to jest faktycznie chyba ta ściana płaczu. Góra Lackowa była nazywana kiedyś chorągwią Puławskiego, bo na górze dawali sobie znaki chorągwiami. Wtedy jeszcze szczyt nie był zalesiony, teraz jest zalesiony, więc byłoby ciężko z tym, ale kiedyś nie był zalesiony i właśnie dlatego chorągiew Puławskiego. A my idziemy na drugi etap, mam nadzieję ostatni, tej ściany płaczu. No i faktycznie teraz to jest bardzo, bardzo strome. Fajne takie drzewo, puste w środku. Można się do niego schować. Ten konar główny jest już cały taki zgrymieniały, wyżarty, ale drzewo żyje. Jeszcze tam jakieś liście ma. Bata pada, że sobie będzie robić po 5 kroków i co odpocznie. Zaś 5 kroków odpocznie. No to do wieczora dądymy. Ale do roboty na rano zdąży, tak. Widać taką ścieżkę. Chomsiu, Chomsiu. Chodź do mnie. No. A to mogłabyś zejść jeszcze raz i iść z powrotem, bo mi ujęcie nie wyszło. Nie. No trzeba przyznać, że nie jest to łatwy odcinek, ale też nie jest tak bardzo, bardzo źle. Ten najgorszy odcinek za mną, tam najbardziej stromo, chociaż tu jest cały czas stromo, ale już widać górę, widać finisz. Zmęczyć się można, tu nie powiem. Włedy pewnie trochę idzie, ale no nieźle. Jak to widać teraz, jak ta mgła jest właśnie osadzona pod nami, pod tą górą, a wszystko ta mgła osiadła w dolinie. Także tu jest pięknie, na dole mają praktycznie deszcz, bo też zaczynało już tam padać w tej mgle, nie? Dokładnie, to jest taki opad z tej mgły. No pięknie to wygląda. Szkoda, że właśnie tu nie ma jakiejś polany, z której by to było widać jeszcze lepiej. Nie ma co narzekać, jest pięknie. I nawet tam chyba Tatry widać. Tak to wygląda, jakby byli nie wiadomo na jakiej wysokości nad chmurami. Dobre ujęcie zrobić i można kogoś pocyganić, że się było na przykład w Himalajach. Drzewa, no ja. No ale jakaś się było na jakiejś bardzo wysokiej górze z drzewami. Praktycznie na żadnej wysokiej górze nie ma drzew. Idę, bo zaczynam się robić głodny. Może tam gdzieś pójdzie coś ogarnąć. Nie wiem, czy nie będziemy wracać innym szlakiem, żeby nie wracać tą samą drogą. On jest ciut chyba dłuższy, ale nie trzeba schodzić tak drastycznie, tak jak tu żeśmy wchodzili, bo lepiej wchodzić po takim stromym zboczu, niż schodzić z tego stromego zbocza. Ja z łydkami nie mam problemu. Jeżeli chodzi o wchodzenie, to nie jest dla mnie problem, ale jeżeli chodzi o schodzenie, to jest u mnie problem z kolanami. Po jakimś czasie zaczyna się coś tam niedobrego dziać w tych kolanach i zaczynają mnie po prostu boleć. Miałem podobno sytuacja, jak wchodziliśmy na Rysy. Końcowy etap to była masakra. Jak schodziliśmy, przy schodzeniu oczywiście, wchodzenie bez problemu, przy schodzeniu to później mnie tak łapało już te kolana, że szok. Tak samo na Coma Pedrosa, jak schodziliśmy z Coma Pedrosa, bardziej strome zejścia, no to dają się mi mocno we znaki. No i ściana płaczu za nami, mimo tego, że było ciężkawo, ale żeśmy się nie rozpłakali, to najważniejsze. Aha, i tu są te dwa drzewa, z pomiędzy których widać właśnie Tatry, ale czy ja wiem, czy tu tak widać fajnie te Tatry, ale tu jest wykrzyknik, mniemam, że to są te właśnie drzewa. Możemy raczyć się piękną pogodą i słoneczkiem. I to jest w górach fajne, że ci na dole mają brzydko pogoda, a my na górze tu mamy ładną pogoda. I to jest piękne w górach. Przed samym szczytem
Po prawej stronie jest takie okienko fajne i teraz właśnie widać ten dywan z tych chmur, z tej mgły, jak tam siedzi se w tej dolinie. To jest fantastycznie na górze, a na dole, jak widzicie, wszystko w chmurach. Wpatrzeni w niecodzienne krajobrazy, przykryte subtelną pierzynką z chmur, z ogromnym apetytem zajadaliśmy się kolejnymi chwilami tego błogiego stanu. A że zmysły bezcielesnej otoczki zbyt długo przetrwać nie mogą, postanowiliśmy rozsmakować się też w naszej wandrusowej kuchni. No bo gdzie lepiej smakuje niż na łonie górskiej natury. Na mnie już woda wre, to już zalewam. Aż mi bryle zaparowały. Zaraz mi się wspomino, jakże w Andorze gotował. Gotowanie w Pirenejach to było z Makłowiczem. Otóż to niebo w gębie, które teraz rozświetla się błękitem nad moją głową, coś, co wydaje się nie mógł stworzyć człowiek. Muszę skosztować jeszcze raz, bo jakby nie dowierzam swoim kubkom smakowym. Fajny film, obejrzcie se, to jest na YouTubach. U nas na kanale oczywiście. To jest właśnie piękne. Takie posiłki na łonie natury, takie pikniczki, taki odpoczynek. Coś rewelacyjnego. A samo podejście, nawet Beata właśnie powiedziała jakiś czas temu, że wczoraj się bardziej zmęczyłaś, nie? Podejściem pod Mogielica. Także nie jest to jakieś straszne tu. Może to faktycznie jest z tych gór takich poza Tatrami, w Polsce oczywiście, jeden z najstromszych odcinków takich, nie? Najbardziej strome podejście chyba. Można uznać, że to jest jedno z najstromszych podejść w polskich górach poza Tatrami. Po około 2 godzinach drogi dotarliśmy na szczyt Lackowej, z tym, że bardzo pieprzaliśmy się po drodze, także jak myślę, że realny czas to spokojnie gdzieś 1,5 godziny to tak na luzie, a my naprawdę żeśmy się opieprzali, gdzieś tam zatrzymywaliśmy się, robiliśmy zdjęcia, nagrywaliśmy i ogólnie tak na luzie żeśmy sobie szli dzisiaj, bo mamy czas, po prostu jest niedziela i w górach to nie trzeba się spieszyć specjalnie. Nawet wskazane jest, żeby się nie śpieszyć. Według wskazań słowackich, nie wiem, po części słowackiej może ten szczyt ma 996, ale nie, no bo tu nie ma różnicy metra. Jakby, nie? No ale Słowacy mają 996. My mamy 997. Słowacy nie mają morza. I się pomylili prawdopodobnie. No może tak być, że może właśnie ma na to wpływ. Być może. Mamy kolejny szczyt z korony gór Polski. I to jest szczyt numer... No, jeszcze trochę nam zostało, szczególnie tam w okolicach Dolnego Śląska. No i jest pieczątka z Lackowej. Beskid Niski, najwyższy szczyt. No jednak zdecydowaliśmy się iść inną drogą, czerwonym szlakiem, tylko w drugą stronę i tam dość taką płaską, chyba już nawet asfaltową, z tego co się zorientowałem drogą. Pójdziemy do właśnie miejscowości Izby, gdzie jest ten parking, na którym zostawiliśmy samochód. Jest to trochę dłuższa opcja, z tego co się zorientowałem, ale ponoć nie jest tak bardzo strome zejście. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest mało turystów na szlaku dzisiaj, mimo tego, że jest niedziela i jak widzicie, tu jest super pogoda, bo na dole nie ma tej pogody, bo tam jest ta mgła i każdy wychodzi z domu i myśli, o kurczę, no taka pogoda, nie idziemy nikaj w górę dzisiaj, bo się nie opłaca, nie będzie widoków. A tak woli doprecyzowania, to najwyższy szczyt Beskidu Niskiego znajduje się po stronie słowackiej, a nazywa się Busow i ma 1002 metry nad poziomem morza. A Lackowa to jest drugi szczyt Beskidu Niskiego, najwyższym po polskiej stronie. Tutaj na drzewie jest obrazek świętego Krzysztofa. Beata powiedziała, że może ktoś się tu odnalazł i podzięce właśnie zamontował w tym drzewie, bo widać, że to jest na takim blaszanym jakimś. Widzisz tam to No widzę właśnie JB.
No i właśnie wchodzimy w ta strefa mgły teraz. Glisto i tajemniczo i pełno grzybów, Beata. No zaraz obejrzymy, jakie to są grzyby, ale to są grzyby do teściowej takiej, czy normalne? No i dotarliśmy do Przełęczy Pułaskiego, 743, czyli jesteśmy na dobrej drodze. No i tu jest takie oznaczenie B na drzewie. A tu można dojść do wsi? Chyba tak, tylko ja tam patrzyłem na mapę, to chyba ktoś ogrodzenie postawił. Wcześniej jeszcze nie jest większa droga, czy ta prowadzi, tam trochę wcześniej była. Tak, była też, no dokładnie. Dobra, zaryzykujemy, spróbujemy. No, zawsze to w dół, nie? No jasne. No także jakieś tu jest oznaczenie ze strzałeczką B i my idziemy tym szlakiem, żeby nie iść tym czerwonym dalej, bo tu się wchodzi znowu pod górę, później się schodzi żółtym, a my, żeby uniknąć, bo tam to dość taka sroga jest ta pętla, spróbujemy sobie tutaj skrócić B, no nie wiem, czy to nie ma strzałka, tędy idźcie barany. Ten pan przed chwilą nam powiedział, który tutaj szedł se z psem, że może tam być gdzieś ogrodzenie, bo to jakiś teren prywatny może być, no ale kaś dojdziemy. Okaże się za chwilę. No i teraz Lackowa w całej okazałości przed nami. Najwyższy szczyt Beskidu Niskiego po polskiej stronie. Tu takie fajne krajobrazy teraz. Zobaczcie jeszcze, jak tam się wije ta mgła w tych dolinach. No pięknie, pięknie to teraz wygląda. Słońce już zachodzi powoli. Dotarliśmy do cerkwi świętego Michała Archanioła chyba. To jest jedyny budynek, który pozostał po wsi. Zaraz to właśnie wam teraz napiszę, jaka ta wieś, bo zapomniałem, wiem, że na B chyba jakoś. No tą wieś całą wysiedlili i został tylko ten budynek cerkwi i z tego, co się zorientowałem, to jeszcze są tu prowadzone nabożeństwa od czasu do czasu. A tu jest obok cerkwi cmentarz. Cerkiew świętego Michała Archanioła została zbudowana w 1796 roku i była świątynią grekokatolicką. Obecnie jest użytkowana przez Kościół rzymskokatolicki. Zaś Bieliczna to nieistniejąca już miejscowość, która w XVIII wieku została zdziesiątkowana przez epidemię tyfusu. A w roku 1947 w ramach akcji Wisła wieś została przymusowo przesiedlona i de facto przestała istnieć. Krowy przed nami uciekają. Tutaj wyjście wylazły. Krowy na gigancie. Spieprzyły z zagrody i dobre. No już dotarliśmy do celu. Czas całej wycieczki to 5 godzin 24 minuty, czyli schodziliśmy, no 2 godziny przeszło. Czyli nasze auto jest ostatnie tu. Wszyscy już pojechali. Właśnie mglisto bardzo, jest bardzo mgliście. Mgliście? Wysokość tej góry to niskiego, całego Beskidu, całego Beskidu niskiego.